Cześć, jestem Kamil, witajcie na kanale. Dzisiaj kolejny dzień zmagań takich typowych warsztatowych, nic konkretnego, po prostu trochę BMK i uwaga, zacznę od Astry. Wczoraj byłem się nią przejechać, takie trochę dziwne dźwięki wydawało przód jakoś. Chcę zobaczyć, czy wszystko tam jest w porządku. Będzie się to wiązać z po prostu podniesieniem koła, znaczy zdjęciem koła przodu, będę tylko przód zdejmować. Sprawdzę, czy wszystko jest ok, czy coś tam nie odstaje, nie odpada i tak dalej. Zakręcę kołem, zobaczę, a nie, chwila, bo to będzie... napęd jest z przodu, więc nie można sobie równo łatwo zakręcić. No nic, zobaczymy, co tam wyjdzie. Ogólnie domyślam się, co myślicie, jak patrzycie na mnie pracującego przy Astrze. Jedno, co mogę wam powiedzieć, marzenia się spełniają. Kiedyś, jeżeli będziecie ciężko pracować i rozbijecie komuś samochód, żeby go później kupić i odbudować i włożyć w niego 2 razy więcej, tyle ile będzie warty, miało być motywacyjne. W każdym razie każdy jest w stanie posiadać świetne auto, jakim jest Opel Astra, tylko trzeba dużo pracować. Wracam do BM-y. Myślę, że będą bardziej takie zdjęcia przed, trochę w trakcie, po, przed, trochę w trakcie, po. I tyle. To nie będą jakieś szczegółowe filmy, tak jak już trzeci raz powtarzam, bo już trzeci film kręcę, a dalej nie wrzuciłem ani jednego. Tam pod spodem jakiegoś dramatu nie było, natomiast chodzi o to, że w tej chwili wyczyszczę wszystko szczotą drucianą na flexie i tam bym nie był w stanie wejść i ten syf tam zostanie i ja go później bym jeszcze przykrył czymś i to by sobie gniło i gniło i gniło i w zasadzie jeżeli to nic tutaj nie robi, no to ja to usunę. Wiadomo, że w fabryce robią to roboty i każde auto klepią identyczne i dopiero później coś tam się z tym dzieje, jakieś różne wersje czy coś takiego, no ale to nie jest fabryka, więc można sobie pozwolić na różne zmiany. Znalazłem jeszcze jedno miejsce tu, gdzie zedrę tą konserwację fabryczną i pokażę wam, właściwie to wam pokazuję, jak to wszystko super jest. Tada! Także jak znajduję takie coś, to też to czyszczę, zanim będę to wszystko malować. Dobra, teraz flex, szczota druciana pomaluję i... nie, pospawam i dopiero pomaluję. A czemu mówię flex, a nie bożka?
Po pierwsze dlatego, że tak jak kiedyś na wykończeniówce pracowałem, to tak mówiliśmy na szlifierkę kątową. Szlifierka kątowa to bardzo długa nazwa, więc fajnie mieć jakiś skrót, a bożka... Piękne spawy, prawda? Bardzo ładnie zrobione. Wszyscy wiemy, że chwalę się dlatego, że teraz dobrze wyszło, a te większe szpary będą brzydkie, dlatego dlatego chwalę się, póki jest ładnie. Zobaczcie. O, pięknie widać te uszczerbki takie. O, tu nawet taki prześwitującą dziurę. Super. Super to widać. No to jeszcze to wymienię i w zasadzie będzie koniec spawania na dzisiaj. Ale co chcę wam pokazać? Zobaczcie, że tutaj jak jest rdza. Kurczę, czemu nie działa autofokus? O, jak tu jest rdza, to jest takie białe. Zgadnijcie, jaki smak ma to białe. Słony, ponieważ to sól. Okej, to dziwnie zabrzmiało, nieważne. Pęka nam kawałek konserwacji, pod spód wlatuje woda z naszych solonych polskich dróg zimą i tutaj się to wszystko rozwija. Sól bardzo lubi korodować metal. Także wytnę, spawam w wierce dużo mniejszy otwór odpływowy, chociaż nie wiem w sumie po co. Już się ciemno robi, będę kończyć i tak już kończę, bo zrobię ten podkład i w zasadzie to tyle co mogę zrobić. Teraz muszę czekać aż on porządnie wyschnie. Zgodnie z kartą techniczną producenta to jest 72 godziny i można spawać. Akurat tak się składa, że jutro będę kłaść płytki w domu, u siebie w kuchni i w sobotę również, więc i tak bym nic za bardzo nie zrobił. Może w sobotę wieczorem sobie tu przyjdę i coś podziaduję,
I no i tyle. Czyli na poniedziałek szlifowanie mi zostaje. Czy szczota druciana i przeczyszczenie całości jeszcze raz. Po czym odtłuszczenie tego wszystkiego i malowanie podkładem jachtowym. Dzisiaj nie chce mi się sprzątać, więc jutro tu przyjdę tylko i wyłącznie posprzątać, jak to będzie się dalej tam utwardzać. Tak to mniej więcej wygląda, jak jest pomalowane. Przyjdą 2 warstwy, maluję tylko tam, gdzie będzie spawane i już nie będzie możliwości pomalować. Także elementy te zdejmowane z samochodu z zewnątrz nie są malowane, no bo po co, tam przyjdzie coś innego. A elementy w samochodzie, no to też malowane tylko tam, gdzie już nie będzie nic robione. Znaczy, gdzie będzie robione, gdzie będzie spawane. No i dobra, dzięki za oglądanie, dajcie znać, czy te odcinki Wam się podobają i widzimy się w następnym. Trzymajcie się, hej!